Motonubi, pozdrawiam spoza Warszawy. No cześć. Postanowiłem wybrać się motocyklem w pierwszą, dłuższą trasę poza miasto. Właśnie odpoczywam, jestem mniej więcej w 2/3 dystansu. Mam doposażony, jak widać, w wątpliwej urody kufer. Muszę przyznać, że te 220 czy 230 km, które do tej pory przebyłem, przebiegły nad wyraz dobrze. Czuć w trasie, że kask otwarty to tak nie jest to samo co kask zamknięty i podmuchy wiatru w twarz są momentami zapierające dech, także warto jest przesłonić mordę jakąś bandamą czy chustką. Także tak, ze strony motocykla żadnych jakichś niespodziewanych akcji. Jeśli chodzi o samo zachowanie jego w trasie, no to zgodnie z oczekiwaniami. No, prędkość niczym się nie różni od tego, co jest osiągane w mieście, czyli prędkość taka przelotowa, którą mogę sobie utrzymywać przez dłuższy czas, to jest licznikowe 85-90. Także ja za chwilę ruszam dalej i będę z kolejnych postojów raportował, a na koniec zrobimy jakieś podsumowanie. Także słyszymy się później. Jestem już prawie na miejscu i podtrzymuję to, co mówiłem wcześniej. Jedyne dolegliwości, jakie mam, to delikatnie uwierający kask. Może delikatnie czuję zmęczenie na plecach, ale nie jest to nic, na co można byłoby jakoś poważnie narzekać. Także jutro trasa powrotna. Zobaczymy, jak w 2 dni prawie 700 zniosę i jak zniesie to motocykl. Słyszymy się niedługo. Widzicie te chmury? Pierdolnie z nich czy nie pierdolnie? Dawajcie znać w komentarzach, zobaczymy, kto miał rację. No, także pada. Gratuluję wszystkim, którzy zgadli, a sobie trochę współczuję. Trasa się kończy, dojeżdżam już powoli do Warszawy. I podsumowując, to odbyło się wszystko bardzo gładko, miło i przyjemnie. No może z wyjątkiem tej krótkiej niespodzianki w postaci deszczu, który widzieliście na poprzednich ujęciach. Także zarówno ja pod względem wytrzymałości fizycznej, jak i motocykl nie odczuliśmy jakoś specjalnie tej trasy. Bo jedynym minusem tak naprawdę było to, że uwiera mnie kask i z każdym kilometrem dłużej czuję to bardziej na moim czole i przy moich uszach. Także zdecydowanie mój kask, który sprawdza się świetnie do miasta, okazuje się, że w trasie wychodzą z niego pewne mankamenty, ale nie wiem, czy nie zrobię tak, jak zrobił to ze swoim szarkiem Adam Motovlog, czyli po prostu rozbiję trochę to wypełnienie kasku czymś, żeby w miejscu, gdzie mnie uwiera, po prostu było trochę cieńsze. Także jeśli miałbym komuś, kto nie pojechał jeszcze w trasę, dać jakiekolwiek rady, to jeśli macie otwarty kask, weźcie sobie coś do zasłonienia twarzy i nosa, jakąś bandamę, chustkę i uważajcie na tiry jadące z naprzeciwka, bo za nimi idzie zawsze dość mocny podmuch powietrza, tym większy, im większa prędkość. Cały silnik i tak naprawdę początkujący, bardzo gorąco. A tak poza tym trasa wymaga dużo mniejszej, wydaje mi się, uwagi niż jazda po mieście. Zwłaszcza jeśli jedziecie 125, która praktycznie nie jest w stanie nikogo wyprzedzać, więc zajmujecie sobie spokojnie prawy pas i dzida do przodu. Także to tyle z relacji z trasy długodystansowej. Dzięki, że byliście ze mną. Piszcie w komentarzach, czy wy byliście swoimi 125 w trasie i jak wrażenia. Tymczasem zachęcam do subskrybowania, bo niedługo kolejne filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia. It's the same thing out of your mouth, a little fluoride. It's the same